Przed Wami elektryczny Mustang. Może i nie ma V8, ale czy kiedykolwiek serwowaliście drineczka czy soczek prosto spod maski? Z tym Mustangiem takie rzeczy nie tylko w filmach. Let's play. Nie jest to ten legendarny Mustang Coupé z V8 pod maską. Wręcz przeciwnie. Elektryczny SUV 5-drzwiowy, czyli coś, co całkowicie zaprzecza gdzieś tam naszym pierwszym skojarzeniom z Mustangiem. Spowodowało to mnóstwo kontrowersji co do nazwy. Czy to powinien być Ford, czy też Mustang. Natomiast zwróćmy uwagę, że chyba wszyscy dobrze wiemy, że SUVy są bardzo, ale to bardzo popularne. Do tego wszystkiego dochodzi nam popularność elektryków, no i każdy producent chce zaznaczyć swoją przestrzeń na rynku. No właśnie, SUVy są popularne, a jak ktoś chce coś sprawniejszego, dynamiczniejszego, kupuje SUVa usportowionego. A tu mamy coś w drugą stronę. Mamy model, który na co dzień był samochodem sportowym i został usuwiony, czyli coś całkowicie przekornego i może to jest właśnie w końcu ten SUV, który będzie autem, gdzie możemy pojechać z rodziną, ale będzie samochodem sportowym. Zwróćmy sobie przede wszystkim uwagę na sylwetkę. Te wymiary tego samochodu, tego modelu są bardzo zbliżone do Kugi. Kugi, która wizualnie nam się wydaje na pierwszy rzut oka dużo krótsza, dużo wyższa niż Mustang Mach-E. Natomiast tak naprawdę to jest różnica kilku centymetrów. No właśnie, i to wszystko właśnie w sumie co to powoduje? Powoduje to cała ta sylwetka, która jest bardzo smukła, wiele różnych przetłoczeń i wydłużenie tego samochodu, no i rozstaw osi, który jest prawie 3-metrowy, to też wydłuża nam po prostu całą tą sylwetkę. Dużo jest tutaj nawiązań do tego Mustanga, chociażby te przetłoczenia, one nie są przypadkowe, one znajdują się tak naprawdę w głównej części tej centralnej maski, tak jak znajdowało się to w poprzednich generacjach Mustanga. Ładne, smukłe LEDy, które również nam dodają pewnego pazura. Jest jeden mankament, który przykuwa moją uwagę dość mocno, czyli grill, a raczej jego brak. On znajduje się w innych wersjach, natomiast gdy to ma być Mustang, fajnie, żeby jednak to już było od tej najbardziej podstawowej wersji, bo takie grille są chociażby w wersji GT i drastycznie nam to zmienia już tą perspektywę, tą prezencję z przodu tego samochodu. Zwłaszcza, że na kołach mamy tak naprawdę klasyczne felgi. Nie mamy tych talerzy, które nam się kojarzą z elektrykami, więc jeżeli tu mogliśmy z tego zrezygnować, fajnie gdybyśmy tutaj też mogli z przodu przy tym grillu zrezygnować z takiego obudowania i mieć tutaj ten klasyczny grill. To, co jeszcze robi robotę, przy tym egzemplarzu akurat, to ten kolor w połączeniu z czarnymi dodatkami. Już pomijając sam aspekt tego konkretnego koloru, natomiast te czarne dodatki, które wszędzie nam się tutaj pojawiają, dobrze one współgrają. I to nie tylko z tym niebieskim, ale też bardzo popularny kolor wiśniowy. Fajnie jest tutaj to skomponowane, zwłaszcza, że mamy jeszcze ten czarny dach, który również dodaje nam trochę innej perspektywy. To, co jeszcze jest ciekawe z takich aspektów wizualnych, zewnętrznych, to przede wszystkim to, co znajduje się na drzwiach, a raczej znowu tego, czego nie ma. Nie ma klasycznych klamek, mamy tutaj przyciski, naciskam palcem, mam tu taki uchwyt i otwieram sobie drzwi. Te drzwi elektrycznie nam się wysuwają, natomiast oczywiście jest tutaj to zabezpieczenie, że gdyby elektronika nie zadziałała przy mocniejszym wciśnięciu, możemy je normalnie, te przednie, otworzyć. Tej klameczki, która jest na oknie, niestety nie ma przy tylnych drzwiach, co powoduje trochę małą kontrowersję dla mnie. W momencie otwierania tylnych drzwi muszę tak naprawdę włożyć swoją dłoń pomiędzy drzwi, jak i karoserię. Jest to małe ryzyko przyczaśnięcia tych palcy, natomiast sam fakt wkładania ich tam jest lekkim dyskomfortem. Mówi się, że przód jest tą częścią najbardziej atrakcyjną, jeżeli chodzi o zewnątrz Mustanga Mach-E. Natomiast z mojej perspektywy subiektywnej to z tyłu dzieje się więcej, więc będę chciał zwrócić Waszą szczególną uwagę, gdy pójdziemy do bagażnika. Tam również jest trochę nawiązań do tego klasycznego Mustanga.
ta linia tyłu nawiązuje nam właśnie do tego tradycyjnego Mustanga, ta kanciatość, ten prostokąt, który z tyłu tutaj nam się buduje. No i przede wszystkim te lampy. Jak widzimy te lampy, wiemy, że mamy do czynienia z Mustangiem, więc i tutaj, jeżeli ma się to nazywać Mustangiem, to również musi być ta spójność. Pomimo, że nie jest to kupeta, to i tak nie buduje nam się taka perspektywa, że ten SUV idzie nam bardzo wysoko. A to dzięki tej lotce, która jest przede wszystkim bardzo długa i bardzo obszerna i dobrze się komponuje po prostu z tym panoramicznym dachem, która nam wydłuża ten tył, więc nam trochę usmukla, że tak powiem, tą też tylną perspektywę. Bagażnik tak naprawdę otwiera się bardzo nisko, jest ten przycisk, więc jest to trochę problematyczne. Otwiera się elektrycznie. No i co? Ma być to SUV, ale tutaj jest właśnie ten minus. Mówimy o elektryku, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę tylko i wyłącznie tylny bagażnik, 332 litry. To przecież bagażniki, które i w kupetach znajdujemy. No ale dobra, 332 litry. Jeżeli podniesiemy podłogę i wyciągniemy sobie ładowarkę, mamy 400, czy około tych 400 litrów, więc już trochę więcej. Co mamy tak naprawdę w bagażniku? Poza tym, że jest on bardzo fajnie wyłożony, bo akurat to trzeba oddać, bardzo miękkie, przyjemne materiały, to mamy tak naprawdę dwa wieszaki, ładowarkę 12V, no i oczywiście jakaś tutaj lampka, żebyśmy widzieli, co tutaj mamy. No i tak naprawdę to wszystko. Choć ja bym zwrócił jeszcze uwagę na tą zasłonkę, która jest dosyć licha i myślę, że ona trochę psuje nam tak naprawdę kontrast tego fajnego tyłu. Ale biorąc pod uwagę bagażnik w tym konkretnym egzemplarzu w elektryku, trzeba jeszcze pamiętać, że ponad 80 litrów kryje się pod przednią maską i dopiero gdy to wszystko zsumujemy, zarówno podstawę, jak i powiększenie przez opróżnienie tej dolnej sekcji tylnego bagażnika plus przedni, tworzy nam się około 480 litrów. Dopiero zaczynamy być konkurencyjni względem innych SUV-ów, czyli tak naprawdę bagażnik nie będzie tutaj mocną stroną, jeżeli chodzi o Mustanga Mach-E, natomiast może to być spowodowane tym, co mówiłem na samym początku. Bardzo duży rozstaw osi, prawie 3 metry, to może natomiast mówić nam, że na tylnej kanapie powinno być dużo miejsca. Ale czy tak jest, to zaraz się przekonamy. W środku szczególną uwagę przyciąga zarówno ten tablet, jak i wyposażenie. I od wyposażenia i tak naprawdę materiałów, które tutaj się znajdują, rozpocznę, a później przyjdziemy sobie do tego, co myślę na temat tego tabletu i na ile on jest przyjemny i funkcjonalny. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o materiały już naszych foteli, mamy tutaj ekoskórkę, która jest bardzo mięciusza i przyjemna po prostu, wygodna w jeździe. Dodatkowo te fotele są również podgrzewane, jak i kierownica też jest obita bardzo przyjemnym, miękkim materiałem. I to jest faktycznie rzecz, która jest tutaj bardzo spójna. Każdy styk, tak naprawdę punkt styku z nami, z naszym ciałem jest tutaj mięciutki. Zarówno podłokietnik tutaj, jak i również w drzwiach. No ale wygoda i miękkość tych materiałów to jedno, ale też aspekt wizualny. Zwróćcie uwagę na tą deskę. Tak naprawdę to wszystko wygląda, jakby było jedną taką wielką płytą głośnikową, można by to tak powiedzieć. Do tego tutaj mamy fajną taką kratkę z przodu. Ona jest trochę twarda, no ale no wiadomo, to już jest przestrzeń, z którą nie mamy aż tak dużej styczności. Mamy różne takie bardziej srebrne przebitki, które są tak naprawdę też bardzo ciekawy wzór, trochę taka skóra węża, można by to tak nazwać. No i przede wszystkim wszędzie mamy obicia i bardzo ładnie poprowadzone nitki, które też nam ładnie wkomponowują się w to wszystko. To powoduje, że wizualnie w środku naprawdę jest tutaj ładnie. No ale właśnie, swoją uwagę przykuwa również ten przeogromny tablet. I przy nim chyba musimy trochę pamiętać o tym, że jednak Europa nie jest miejscem, w którym Mustang jest najbardziej popularny. Oczywiście wszyscy bardzo je tutaj lubimy, no ale jednak wywodzi się ze Stanów i myślę, że to jest trochę takie pójście w stronę Tesli. Ja nie jestem do tego do końca fanem. Jeżeli chodzi o użyteczność tego tabletu, jest ona bardzo wysoka, jest bardzo przyjemny w obsłudze, natomiast no, ogromny ekran pionowy, który no właśnie jest zakończony tutaj oczywiście swoją obudową, a ze względu na to, że nie mamy tutaj oparcia na nogę, to tak naprawdę w trakcie jazdy, zwłaszcza na tempomacie, to tak naprawdę te końcówki niestety, czy też u kierowcy, czy też u pasażera, no wbijają się po prostu w nogę i jest to trochę uciążliwe.
zastanowiłbym się, czy korzystniejszy nie byłby podłużny tablet. No ale okej, tutaj mamy takie zastosowanie. Ja subiektywnie nie jestem największym fanem, natomiast jestem świadom, że on może być funkcjonalny. Mamy też mały ekranik przed sobą. Akurat to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem. Najważniejsze informacje się na nim znajdują. Nie mamy tutaj jakichś ogromnych telewizorów, które też coraz częściej się pojawiają, więc nie rozprasza mnie to na drodze. Dobrze, gdyby było można go trochę bardziej spersonalizować. Mamy po prostu tutaj ustalone wartości, a wiadomo, każdy z nas ma pewne parametry, na które chciałby szczególnie zwracać uwagę. Tak naprawdę większość przycisków, które mamy tutaj w ogóle w tym samochodzie, znajdują się przy kierowcy bezpośrednio, albo na kierownicy, gdzie po prostu mamy obsługę multimediów, czy też naszych asystentów, czy też sterowanie fotelem, które jest elektryczne, nasza pamięć, mamy 3 fotele w pamięci, no i oczywiście wszelkie kwestie okien, bo tak naprawdę cała reszta, wszystko znajduje się w tablecie. Tu nam jeszcze pozostał ręczny, którego praktycznie w tym samochodzie w ogóle nie używamy, bo w momencie, w którym wrzucimy na P, od razu on się zaciąga. Gdy tylko lekko wdusimy pedał gazu, od razu się spuszcza, więc tak naprawdę on nie jest nam tutaj w ogóle potrzebny, no ale jest. No i oczywiście awaryjki i to jest rzecz, którą faktycznie trochę trzeba było szukać za pierwszym razem, bo nie ma ich nigdzie tutaj, tylko znajdują się przy naszym podłokietniku. Jeżeli chodzi o przestrzeń, jest jej dosyć sporo. Tak naprawdę tu mamy dużą przestrzeń plus 2 cup holdery. Szkoda, że indukcja jest tylko dla kierowcy. Myślę, że można było od razu taką samą bliźniaczą zrobić po drugiej stronie dla pasażera. No i dodatkowa ukryta wnęka tutaj. To, co ciekawe, przez to, że nie mamy tych przycisków i tak dalej, to tutaj jest bardzo duża przestrzeń, ale mamy też inne rozwiązanie podłokietnika, które jest chyba bardziej estetyczne. Po prostu tutaj nie ma przestrzeni obudowanej plastikiem, mamy swój podłokietnik, a pod podłokietnikiem jest tak naprawdę przestrzeń, która jest zasuwana. No i teraz, gdy mamy taki pojemnik, mogłoby się wydawać, kurczę, on będzie mały. No ale tak naprawdę okazuje się, że tu jest bardzo dużo przestrzeni, dodatkowo oczywiście gniazdo 12V, więc jest to fajne rozwiązanie pod względem na pewno estetyki i takiej stylistyki wewnątrz. Tablet jest, tak jak mówię, ma plusy i minusy. Bardzo duży kiosk, który jest centralnie, tak naprawdę najlepszy na niego widok mają nasi pasażerowie, nie my. Więc dla kierowcy, który ma tu cokolwiek przeklikiwać, zmieniać, dostosowywać, dobrze, żeby on był trochę w naszą stronę, byłoby po prostu to znacznie łatwiejsze i przy pierwszym kontakcie w ogóle z tym tabletem tu dzieje się za dużo, bo tak naprawdę dolny panel to jest panel klimatyzacji, on jest oddzielony. Tutaj już widzicie, że się pojawia CarPlay, do tego tutaj Mustang podpowiada nam ostatnio używane aplikacje. To jest akurat bardzo przydatne, no bo szybko możemy dostać się do tego, co ostatnio używaliśmy, ale znaleźć te ustawienia i sterowania na początku to jest kosmos, bo tu mamy znaczek ustawień, tu mamy znaczek ustawień i każdy z nich prowadzi nas gdzie indziej, bo jedno to są ustawienia samochodu, telefonu, bardziej właśnie telefonu, profili naszych i takie ogólne ustawienia, a czym innym jest jeszcze przejście do sterowania, gdzie mamy tryby jazdy, kamery i tak dalej, ale o tym to myślę, że więcej sobie powiemy, jak już się przejedziemy. Moje przypuszczenia sprawdziły się, to znaczy z tyłu w bagażniku może nie ma najwięcej miejsca, ale tutaj jestem pozytywnie zaskoczony. Zarówno przestrzeń na stopy pod fotelem bardzo duża, jak i miejsce na kolana. Siedzę sam za sobą, że tak powiem, w tej konfiguracji, ułożeniu fotela. Nawet nie dotykam tych foteli, a do tego wszystkiego, nawet jakbym je dotykał, to jeszcze by nie było to aż tak problematyczne, jak w wielu autach konkurencyjnych. Dlaczego? Bo całe to wykończenie, o którym mówiłem w środku, również jest z tyłu. Nawet mamy lekkie poczucie, że z tyłu mogłoby mieć trochę wygodniej i to jest bardzo duży plus. Często pasażerowie, zwłaszcza ci z tyłu, są gorzej, że tak powiem, traktowani przez producentów samochodów. No rozumiem, rzadziej tam ktoś się porusza, więc często tam się pojawia plastik, zarówno tu na oparciach, jak i gdzieś w drzwiach, a tutaj pełna profeska. Fotele miękkie z każdej strony, więc nawet jeśli ktoś by chciał jeszcze bardziej wysunąć fotel do tyłu i ja bym miał ten punkt styku, nie byłoby to aż tak rażące, bo tu wszystko jest miękkie. Kanapa tak samo wygodna jak i z przodu.
To, co warto jeszcze wspomnieć, mamy oczywiście podłokietnik, też miękki. No tutaj niestety te cup holdery są wbudowane. No i tutaj mamy ten klasyczny już taki plastik. Tak jak mówię, no dla mnie jest to... Nie jestem największym fanem, może tak, tego rozwiązania, że te cup holdery są zawsze odkryte, no ale bardzo często stosowane i myślę, że to tylko moja gdzieś tam subiektywna opinia. Nie ma przejścia do bagażnika. To będzie większy problem, jakbyśmy chcieli coś zabrać, ale myślę, że przy tym aucie, jeżeli chcielibyśmy jechać... nie wiem, załóżmy scenariusz nart, no to prędzej bagażnik dachowy niż tutaj przez środek, no bo raczej byłoby to po prostu uciążliwe. Fotele składają się 40-60, więc też tego środkowego nie damy tutaj rady złożyć. Ale wracając do drzwi, bardzo miękkie obicie każdej części. To jest akurat, jestem w szoku, że tu nigdzie nie ma twardego plastiku, bo myślę, że aż tak starać się nie musieli, a zrobili to, więc bardzo fajnie. Przestrzeń w drzwiach również dosyć spora. Gazetowniki też mięciusie, bardzo przyjemne. Można tu na spokojnie, bardzo głębokie, bym powiedział, bardziej na długość niż na szerokość. Jesteśmy z tyłu, więc myślę, że warto jeszcze wspomnieć o kilku feature'ach, o których nie powiedziałem z przodu, a dotyczą one wszystkich. To przede wszystkim dach panoramiczny. Co ciekawe, on jest tutaj permanentnie zamontowany w taki sposób, to znaczy nie możemy go zakryć. Natomiast ma on podobną specjalną powłokę, która powoduje, że przede wszystkim no, jest on przyciemniony, to słońce aż nas tak nie razi, gdyby świeciło nad nami. No i również ta powłoka termiczna ma ułatwiać nam korzystanie, że tak powiem, z tego samochodu, że nie nagrzewa się on aż tak, przy tym fakcie, że jest tak jakby cały czas odsłonięty. Dodatkowo mamy tutaj głośniki, które również były z przodu. Łącznie mamy tutaj 6 głośników Bang & Olufsen, czyli już konkretniejsze głośniki również z subwooferem, gdzie możemy sobie wszystko dostosować, gdzie ta intensywność muzyki ma być najmocniejsza. Mamy nawiewy tutaj z tyłu do dyspozycji i również gniazda do ładowania, więc tak naprawdę pasażerowie z tyłu myślę, że mają tutaj dogodne, nawet bym powiedział bardzo wygodne warunki do podróżowania. Ruszyliśmy sobie w drogę, zacznijmy od osiągów, bo to jest rzecz, której jeszcze nie poruszaliśmy. Silnik elektryczny, wiadomo, więc i skrzynia automatyczna, natomiast mamy tutaj 269 koni mechanicznych, jeżeli chodzi o tą wersję. Mamy tutaj wersję tylno-napędową, więc to nie jest jeszcze maksimum. Oczywiście mamy też te wersje GT, które tam podchodzą pod 500 koni, rally i tak dalej. Tutaj mamy taki klasyk i do tego właśnie z tylnym napędem. Mamy też baterię 75 kWh, co nam mówi, że zasięg teoretycznie wynosi 440 według producenta. My, gdy odbieraliśmy samochód z salonu przy 100% naładowania, też już trochę ten wynik wyglądał minimalnie inaczej, bo pokazywał nam 425 km. I szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o na razie sam aspekt zasięgu, bo to zazwyczaj najbardziej kontrowersyjna rzecz przy elektrykach, przy takiej miejskiej jeździe połączonej z, no właśnie, tak jak teraz, miejscami poza zabudowaniem, to tak naprawdę ten zasięg jest realny. Tyle, co przyjechaliśmy, mniej więcej tyle nam pokazało, jak dojechaliśmy do nas na miejsce z autem. No i też nie ukrywam, nie szczędziliśmy. To znaczy, no trzeba było przetestować, jak to auto przyspiesza, jak hamuje. Nie była to najbardziej ekonomiczna jazda, a i tak ten zasięg był bardzo adekwatny. Więc jeżeli chodzi o taką miejską jazdę 70-90 plus tereny zabudowane, to jak najbardziej zasięg jest realny. Oczywiście sytuacja wygląda trochę inaczej, gdy wjeżdżamy na ekspresówki, na autostrady. To zużycie nam rośnie do około 21-22 kWh na 100 km, czyli tam nam wychodzi przy 75 coś powyżej 300-350 km zasięgu. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, to tak naprawdę mamy 6,9 do setki, co myślę, że jest dobrym wynikiem, gdy bierzemy pod uwagę bardziej to, że jest to SUV
a nie sportowy, stricte sportowy Mustang. Również jeżeli chcemy mocniejsze wersje, w tych mocniejszych wersjach koło tam 5-4,5 sekundy w tych najmocniejszych wersjach chyba nawet ten czas można osiągnąć, więc wszystko zależy czego potrzebujemy, ale dynamika jest 430 Nm, a to jest elektryk, czyli tą pełną moc momentu obrotowego mamy zawsze pod nogą, a nie tylko przy określonych obrotach, więc naprawdę sprawnie to rusza. To z takich, myślę, że najważniejszych kwestii osiągowych. Co mamy przed sobą, jeżeli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o kierowcę? Na naszym głównym ekranie, że tak powiem, zamiast zegarów mamy oczywiście prędkość, mamy nasz zasięg, ale też mamy to, co widzicie, o właśnie podświetliły nam się na zielono pasy ruchu, to znaczy, że samochód je wykrywa i tak naprawdę moglibyśmy teraz włączyć sobie tempomat i on powinien nam zacząć zaraz wykrywać. O właśnie, tutaj mamy już na niebiesko, nie na zielono. To znaczy, że tak naprawdę my trzymamy ręce na kierownicy, samochód sam powinien trzymać się w ramach pasa ruchu i jak spojrzę sobie w oba lusterka, jesteśmy mniej więcej po środku, troszkę bliżej prawej linii, ale on cały czas tutaj dba o to, żebyśmy jechali z daną prędkością, z daną odległością również od samochodu przed nami, dlatego mamy ten pełen okrąg. I tak naprawdę to jest główny asystent i najbardziej wygodny, bo naprawdę dobrze sobie radzi pod względem tego asystowania nas, no właśnie, bo jesteśmy trochę bardziej zmęczeni, czy też no jest po prostu nudna droga, gdzie mamy przed sobą kilkaset kilometrów S-ką, czy też po prostu na co dzień. Włączamy tempomat, on jest adaptacyjny, do tego wykrywa nam pasy ruchu i to nie jest tak, że on nam odbija, on cały czas nas w nim trzyma, zarówno w zakrętach. Oczywiście jest jeden mały mankament, ale to nie, że Mustang tutaj nie daje rady, tylko wszelcy ci asystenci zawsze mają największy problem z wykrywaniem wysepek, które się czasami pojawiają. One nie zawsze są jasno gdzieś tam linią pomalowane, że tak powiem, żeby samochód sobie z nimi radził. Wtedy warto być szczególnie czujnym. No a wiadomo, to nie jest self-driving. My tutaj cały czas powinniśmy być czujni, natomiast samochód po prostu nam ułatwia tą drogę. Zaraz będzie nas wyprzedzał samochód, o właśnie, światła w lusterkach, czyli mamy martwe pola. No i z asystentów takich najważniejszych to tyle. Powiedzmy sobie trochę, co tutaj się jeszcze dzieje. Jedziemy na trybie Whisper. Tryb, który ma nam dawać cichą, spokojną jazdę. Tutaj mamy dużo luźniejsze sterowanie, że tak powiem, czy też kierowanie. Nie jest ono aż tak utwardzone i sportowe. No i przede wszystkim jest tutaj cichutko. To, co jest charakterystyczne dla wszystkich systemów, które możemy tutaj sobie włączyć, to przede wszystkim sterowanie pedałem gazu, czyli możemy włączyć sobie po prostu jeden pedał, którym będziemy zarówno, no właśnie, dodawać gazu, a gdy będziemy odpuszczać, będziemy hamował, ale też możemy sobie włączyć dźwięk napędu i ten dźwięk napędu jest zależny również od tego, na jakim trybie jedziemy. Czyli tak naprawdę teraz tego dźwięku napędu za bardzo nie słychać, bo jedziemy na trybie Whisper. Ale jak wejdziemy sobie w najmocniejszy Untamed, sobie troszkę spowolnimy i teraz przyspieszymy, no to z głośników mamy dźwięk. On ani nie symuluje samochodu spalinowego, ale też nie jest takim odkurzaczem, że tak powiem, jako samochodu elektrycznego. Mamy po prostu pewien dźwięk, który nam tutaj umila, że tak powiem, tą jazdę. No i oczywiście ten tryb, który włączyłem, jest najbardziej agresywny i to, co należy zwrócić uwagę, to nie jest tylko jego wrażliwość na pedał gazu. Od razu cały układ sterowania robi się sztywniejszy i tu mamy tą sportowość. To nie jest tylko to, że będziemy mocniej będzie nam reagował pedał gazu, tylko w momencie, w którym będziemy wchodzić w zakręty, jak zjedziemy sobie z S-ki, będą bardziej kręte drogi, wtedy najbardziej to czuć. Mamy mocno usztywnioną kierownicę, czujemy ten taki force feedback po prostu jak w samochodzie sportowym i wtedy są pełne wrażenia z jazdy. No oczywiście mamy tutaj jeszcze tył napęd, więc w ogóle przyjemnie się tym jeździ. No i mamy tryb Active, który jest pomiędzy, to jest taki nasz tryb komfort. Z rzeczy, które warto jeszcze poruszyć przy wyborze biegów tak naprawdę, mamy jeszcze tryb L, który no, działa jak rekuperacja i tutaj możemy to jeszcze połączyć, czyli nie tylko rekuperacja plus sterowanie pedałem gazu, jak najbardziej to się łączy.
Mamy tablet, którym tak naprawdę wszystkim tutaj sterujemy i teraz w momencie, w którym wsiadłem pierwszy raz do tego auta, trudny był dla mnie do obsługiwania. Duży ekran, dużo informacji na nim. Jeszcze jak wyjdziemy sobie z tych ustawień, zobaczcie, tu jest strefa Apple Car, tu mamy nasze polecenia, w sensie samochód nam poleca, z czego ostatnio korzystaliśmy, tu klimatyzacja, wiele się tutaj dzieje i dotrzeć do czegoś szybko. Na początku jest to nieintuicyjne, natomiast na pewno ta ikonka samochodu bardzo ułatwia pod względem tych rzeczy najważniejszych, gdzie chcemy szybko coś wyszukać związanych z samochodem. To, co też jest charakterystyczne w tym aucie, to jego reakcja na gaz i hamulec. Oba działają tak mocno, że no, trzeba być tutaj wrażliwym. Przy ciężkiej nodze może być to po prostu niezła szarpanina dla pasażerów. Zbliżamy się poza teren zabudowany, drogi kręte, więc zaraz sobie trochę przetestujemy, no właśnie, jak tym się jeździ po bardziej krętych trasach. To, co jeszcze jest charakterystyczne dla tego auta, tak naprawdę wsiadamy i mamy pewne tryby, które wybieramy i po prostu jedziemy. To jest plus i minus, to znaczy w tych ustawieniach nie znajdziemy 300 rzeczy, które możemy skonfigurować. Może to i dobrze, bo czasami przesadzona jest po prostu ta ilość tych wszystkich asystentów. Tutaj mamy po prostu wsiadać i jechać, więc tym bardziej na samochód taki na co dzień bardzo, bardzo przyjemny, ale jak ktoś lubi sobie konfigurować każdą najmniejszą rzecz, tutaj aż tylu możliwości nie ma. Tutaj auto bardzo sprawnie sobie radzi, zarówno z przyhamowywaniem do zakrętów, jak i przyspieszaniem. No jest to auto dynamiczne, dobrze się trzymamy w pasie ruchu. Trochę jest uczucie, jakbyśmy mieli zaraz już lecieć z tego fotela, ale mimo wszystko one dobrze nas trzymają, choć nie są jakoś bardzo, że tak powiem, no ani nie mamy tych boków tak bardzo domkniętych jak w jakichś kubełkach, a mimo wszystko dobrze się trzymamy. Jest frajda, jest przyjemnie się tym jedzie po takich żwawszych drogach zwłaszcza. No i to uczucie, trudno jest je oddać słownie, natomiast jadąc tym samochodem, kierując nim na systemie, na trybie Untamed, czujemy, co robimy. Jakby czujemy dużo mocniej po prostu naszą współpracę z tym samochodem, a nie, że po prostu skręcamy i liczymy, że wszystko jest ok. Po prostu czujemy się częścią tego samochodu, bo na kierownicy czuć momenty, w których kierownica staje się sztywniejsza, trzeba dużo więcej siły dać w trakcie tych zakrętów, a kiedy ona jest dużo lżejsza, to bardzo dobrze oddaje nam wrażenia tak naprawdę, jak wygląda droga, z jaką prędkością wchodzimy i w jakich warunkach się znajdujemy. Przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszej jazdy testowej. Jak na swoje gabaryty, sylwetka bardzo atrakcyjna i wyróżniająca się. Przykuwa oko z zewnątrz. Jedyny mankament, który chciałbym, żeby był jednak od najbardziej podstawowej wersji, to grill. Szkoda, że go tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o wnętrze, bardzo dobre wykończenie. I to w każdym tak naprawdę detalu, zarówno z przodu, jak i dla pasażerów. Bagażnik też bardzo fajnie wykończony. Daje on fan, ponieważ czuć tą sportowość. I ona nie jest tylko jakąś małą domieszką, tylko faktycznie układ kierowniczy bardzo responsywny, zwłaszcza jeżeli włączymy sobie ten najmocniejszy tryb, ale po tych 2 dniach jest rzecz, która powoduje, że ta wygoda jest trochę naginana i jest to brak tej przestrzeni, gdzie moglibyśmy oprzeć jako kierowca swoje prawe kolano, a do tego ten duży tablet, który ma no dosyć mocne i ostre zakończenia i mnie kolano po takich 2 dniach już trochę boli. I to jest właśnie gdzieś kolejny mankament, czyli ten tablet. On działa bardzo dobrze, bardzo szybko i sprawnie można w nim się poruszać, jak już się w niego wkręcimy. Szkoda tylko, że jest on pionowy i takich rozmiarów, a nie może właśnie bardziej poziomo i zakrzywiony ekran, który byłby też łatwiejszy do korzystania przez kierowcę.
realne jest to 420 km, jeżeli poruszamy się mniejszymi prędkościami, natomiast jest to auto, którym możecie jechać 140 na godzinę i wcale nie spowoduje, że za 150 km będziecie musieli zjechać. Ten konkretny model mieliśmy okazję przetestować dzięki grupie BEMO, z ramienia której otrzymaliśmy samochód na użyczenie na jazdę testową. Taki model z tym wyposażeniem kosztuje około 300 000 złotych. Do tego oczywiście jest elektryk, czyli mamy wszelkiego rodzaju dofinansowania, dzięki którym zmniejszymy trochę tą cenę. Jeżeli ten model przykuł Waszą uwagę, chcielibyście zobaczyć, przetestować, zachęcam Was do pojechania na jazdę testową, czy to z handlowcem, czy też właśnie tak jak my, użyczenia na weekend, bo grupa BEMO naprawdę daje tutaj duże możliwości, żeby zapoznać się z tymi modelami. A Wy dajcie znać również, co uważacie o tym nazewnictwie. Na samym początku gdzieś zaczynaliśmy Mustang, czy nie Mustang, czy może bardziej Ford. Jak się do tego odnosicie? Czy jest to fajne dostosowanie się do rynku ze strony Forda pod względem też właśnie bardziej prestiżowych modeli jak elektryczny Mustang, czy trochę zabija nam to pewną legendę? Jeżeli podobał Wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę, no i do zobaczenia przy kolejnych testach, przy kolejnych samochodach.